Tonight, the world's most powerful booster rocket sent Buran on its way. The flight will be a short one, just 2 orbits, less than 4 hours in space. Problem polega na tym, że jeżeli zostaniemy złapani, to nie trafiamy do Kazachów, trafiamy do Rosjan. Fakt, że mają ostrą i reprezentują wojsko rosyjskie, nie ma czegoś takiego, że uciekasz, stary, no. Usłyszałem otwierany dźwięk drzwi. 3 guys. Okay. One with a light. Tak długo marzyłem, żeby tu być. Przez 80 dni dookoła świata zrobiliśmy wiele rzeczy. Zwiedziliśmy wiele państw, poznaliśmy wiele ludzi. Było smutno, wesoło, ale to po 70 dniach przyszła pora na final bossa. Postanowiłem, że spełnię swoje odwieczne marzenie. Odwiedzenie opuszczonych statków kosmicznych, które znajdują się w czynnej bazie rosyjskiej stacji kosmicznej. To był najbardziej stresujący i przypałowy projekt, który nagrałem od początku swojej działalności na YouTubie. Historia radzieckiego wahadłowca kosmicznego sięga lat 70. XX wieku, kiedy Związek Radziecki podjął decyzję o stworzeniu własnego programu wahadłowców kosmicznych w odpowiedzi na amerykański program Space Shuttle. Prace nad Buranem rozpoczęły się w 1976 roku. Projekt obejmował stworzenie wielokrotnego użytku pojazdu kosmicznego zdolnego do wynoszenia ładunków na orbitę i powrotu na Ziemię. W 1988 roku odbył się pierwszy i jedyny lot Burana. Wahadłowiec został wyniesiony na orbitę przez rakietę nośną Energia. Niestety, po tym udanym locie program Buran został zawieszony z powodu trudności gospodarczych i politycznych, które dotknęły Związek Radziecki. Projekt nie doczekał się kolejnych lotów, a wahadłowiec Buran stał się jedynym zabudowanym egzemplarzem. Dzisiaj jest częściowo zniszczony i znajduje się w Muzeum Kosmonautyki w Moskwie. Jednakże na terenie czynnej bazy kosmicznej w Kazachstanie znajduje się opuszczony hangar, a w nim znajdują się 2 statki kosmiczne, Piczka oraz MT-OK, a w budynku obok rakieta Energia. To będzie celem naszej wyprawy. Miałem 2 dni w Polsce, podczas których miałem mieć bardzo ważne spotkanie, aczkolwiek to spotkanie się nie odbyło, nie z mojej woli, ale ten odcinek, jak już widzicie po czasie i tak dalej, będzie zwieńczeniem, będzie tak naprawdę najważniejszym, najtrudniejszym, dla mnie najciekawszym, najważniejszym, najtrudniejszym elementem całej podróży. Faza będzie nam towarzyszył. Poznaliśmy się kilka miesięcy temu. Ja Fazę już oglądałem od bardzo dawna. Od niego też zakosiłem, powiedzmy, pomysł. On pił wódkę z pingwinami, ja jadłem lody z pingwinami. Opuszczamy Polskę na najprawdopodobniej najtrudniejszą wyprawę, którą kiedykolwiek zrobiłem. Na Chopina, tak? Lotnisko Chopina. Okay. Spotkaliśmy się, lecimy, a jak będzie więcej czasu, żebyśmy się mogli przedstawić kulturalnie, to wtedy się przedstawimy. A jak nie, jak tak. Cabin attendants, all doors and park bitte. Wierzę, że uda nam się to zrobić, naprawdę wierzę, że uda nam się to zrobić, bo nie zapomnę tej przygody do końca swojego życia. A jeżeli wy też chcielibyście mieć pamiątkę z całej tej wyprawy, to będziecie mieli okazję, ponieważ wypuszczamy taki t-shircik i kartkę, bo wiem, jak bardzo lubicie kartki, z podpisikami, ale o tym później. Bardzo dziękujemy pani Fazowej za przepyszne bułki. Naprawdę bardzo nam umiliły podróż. Orzeł wylądował, teraz powinniśmy zacząć klaskać. Na pewno będą klaskać, oczywiście, że będą klaskać. Jest. Bardzo dobrze. Ale gromkie brawa. Świetnie. Odbieramy bagaże. Trochę już adrenalinka wskoczyła na leciutko. Mam nadzieję, że będziemy spotykali Kazachów, a nie Rosjan. Też no, bierzmy pod uwagę, że jest to kraj postsowiecki i może być różnie. To, co u nas może się wydawać do przejścia, tu już może być przekroczeniem wszelkich granic, więc ogólnie wypadałoby się 2 razy zastanowić, zanim się coś zrobi, oprócz tego, co idziemy zrobić. Dokładnie. Cała moja zajawka zaczęła się kilka lat temu, kiedy natrafiłem na filmik na kanale Unbeaten Path,
Tam zobaczyłem właśnie ten urbex, który bardzo mi się spodobał. Następnie spotkałem gościa, który osobiście tam był. Vlad z Kijowa, którego możecie kojarzyć z kilku poprzednich filmików, które nagrywałem na Ukrainie. Zaraził mnie myślą, że można zobaczyć coś takiego jak statki kosmiczne, które miały trafić do kosmosu. Nie wiem, czy to nie jest płatne, bo to tak nie ma to. Ten człowiek to pożyje jak królewicz. Ja się rozkładam tam i widzimy się rano. O poranku rozpoczęliśmy naszą podróż autostopem, aby dotrzeć do Atasu, który znajduje się 400 km od naszej lokalizacji. Wiedziałem, że to się uda, bo towarzyszył mi król autostopu, Faza. W Atasu będzie czekał na nas pociąg, który zabierze nas w dalszą drogę. W 18 km. My? A, taksi. A to nie, my autostopem. Приямо cały czas na takich 18 km. Spasiba. No, вот, Spasiba. спасибо. Spotykani ludzie byli bardzo życzliwi, co ułatwiło nam przemieszczanie bez większych trudności. Łapiąc autostopy jeden za drugim pomimo długiej trasy, szło nam to dosyć sprawnie. Spasiba. A, można tam odkryć. Сейчас, время, Czas. время Рамадан месяца, священный месяц. А, это My znają. Zimno. холодно. Chłodno. Спасибо. Spasiba. Ale Faza, z tobą to idzie dosłownie. Wydaje mi się, że doświadczeniem przyciągasz, nie? Nie, oni są w porządku po prostu. Wyjazd do Kazachstanu jest takim też wyjazdem fajnym, bo można zobaczyć, jak mieli za młodych czasów nasi rodzice. Fajnie. Trochę powrót do przeszłości. No, ale mówię ci, czujesz się jak na takiej stołówce, to co? Zdrowie. Ma swój urok, nie? My na Aktsu. Łazagon? Акта. Aktas, tak. Aktas, a potem na lewo, nie? Super. Dla nas super. Потом Карабас. Не, я на Абай. Аба, я знаю, тут вот. Недалеко. Я вас на трассе оставлю, на О, трассе. супер. Спасибо. Ну, не как там, что Спасибо. гоняк. Куба. Куба, Байдан. И по-русски не знаешь, да? Gabari paruski, no gabari paruski. Panie Maju, troszeczkę. Юга пойдет? Да? На юга? Там что, Казварда? Мы куда потом? I potem Из Казгана, Казакова. Удора. Казварда. Da. Kolejny stop wzięty, Faza wszystko tutaj tłumaczy, w ogóle encyklopedia, są ci ludzie, to jest tak wiele rzeczy można się nauczyć i jeden gościu z Uzbekistanu, tak? Tak. Jeden Kazach, jeden chyba ten ostatni Rusek. Raczej etniczny był z Rosji, aczkolwiek jest spore prawdopodobieństwo, że paszport ma kazachski, nie? Ale bardzo dużo ciekawych informacji można wyciągnąć od ludzi jeżdżąc na stopie, polecam serdecznie. Bye bye. Jesteśmy, proszę Państwa, już w miasteczku. Jest. Zatrzymamy się tutaj u panów na jakiegoś szaszłyka. Kuryca, Что? Да, вот. A, это. И нож вот это. Все. Ty wolisz udko czy pierś? Pierś. Pierś. Ja тоже. Dobre. Добре? Dobre. Самое главное, добре. Казахстанский пиво. Liczony, dobry. Da. Это Sytuację mieliśmy podbramkową, ale wszystko się uspokoiło oczywiście. Wpadajcie do Fazy, tam macie wszystko, co się wydarzyło. Jak ciebie zawód? Меня? Ciebie jest. Лязат. Oj, Lazat, Kuba. No niestety, albo stety, ciekawa przygoda na razie. Miejmy nadzieję, że się dobrze skończy. A jak kurczak? No właśnie.
Oddaję. No to tyle dobrze. Spasiba, spasiba. To jest ten moment, gdzie bym normalnie z chęcią zakurzył. Jak w PRL-u. Oczywiście. Kupiliśmy sobie jakieś kartoszki. Tutaj Faza polecał. Może przypominać na przykład pączka, ale w środku zamiast marmolady jest ziemniaczek. No to super. Spasiba. Wszystko dobre, da. O! Jesteśmy w jakiejś dupie. Ale od tamtej strony może da się wejść. Tak? No. Bierzemy sobie pociąg nocny, żebyśmy w nocy zrobili kilometry. W dzień przejechaliśmy ile, Faza? 500? Ktoś koło tego? Prawie 500 kilosów. Nie rozumiem za bardzo. Ale ja będę rozumiał. Сегодня jest w nocy pojazd Pan Fazowski mnie tutaj rozdziewicza w sposób taki, że po raz pierwszy będę miał okazję jechać w wagonie Plackarta. To jest oczywiście najsłabszej klasy wagon kolei postsowieckiej, którą mogliście zobaczyć niejednokrotnie w filmach, na przykład z koleją transsyberyjską, nie? No to czyli to jest wspólny wagon sypialny. Zastanawiam się nad możliwością powodzenia tego wszystkiego i czy nam się w ogóle uda. Nie, policji nie można. Tak? Nie, pojazd. Służby w tym kraju bardzo nie lubią być nagrywane. Na szczęście Faza załagodził sytuację. Teraz pociąg. No, nie. Nie ma. Bardzo długi pociąg, nawet może nie jest to takie długi jak ten, może to nie jest tak długi ten pociąg jak w Zuracie w Mauretanii, ale tak czy siak długi pociąg, bardzo dużo kolei i się cieszę, bo rzeczywiście w takim stylu sowieckim. A, pożarny. To jest straż pożarna. Wow! Dobra. Co się cieszysz? Śmieszne będzie. Fajnie. Problemy tak naprawdę pojawiły się jeszcze przed wyjazdem do Kazachstanu. Osoba, która miała nas zabrać do statków kosmicznych, niestety kilka dni przed wyjazdem odpadła. Nie udało nam się dogadać i praktycznie w ostatnim momencie zostaliśmy z Fazą zdani na siebie. Z tej racji każdy wolny moment poświęcałem na research, aby udało nam się zwiedzić statki i nie zostać złapany. Nikt nie odpisywał, a jeżeli tak, to były to szczątkowe informacje. Nikt nie chciał się podzielić swoim doświadczeniem, ani zdradzać szczegółów. Nie dziwię się, bo jest to jeden z bardziej atrakcyjnych urbexów na całym świecie. Moim zdaniem top 1. Także nie dziwota, że ludzie chcą zachować te tajemnice dla siebie. Chyba dojechaliśmy. Trochę jestem zziębiony. Siema, płata. Siema. Trzeba skorzystać z ubikacji, bo zaraz wyłączą. Aha, bo będziemy na stacji. Tak. Się mówi, że człowiek czuje pączek w maśle, a tutaj jest pączek w tym, w mięsie. No już czuję to ciepło. Wehikuł czasu. Niesamowite. To jest teraz przykry temat, bo dzisiaj wiadomo, na wschodzie u naszego sąsiada dzieją się rzeczy, jak się dzieją, ale kiedyś było fajnie, a teraz w ostatnich latach nie, bo tam już była naprawdę no, cywilizacja taka, że naprawdę wyglądała jak u nas. Ale tak na przykład 8-9 lat temu, jak się jechało na Ukrainę, to tam człowiek przyjechał i potem jak zrobił sobie zdjęcia czy coś, to jak się mamie pokazywało, to ona mówi wow, jak za moich czasów, Vogue i tak dalej. No było coś cudownego. No i tutaj mam nadzieję, że przeżyjemy właśnie coś z czasów młodości twoich rodziców. Wydaje mi się, że im bardziej w prowincję, to tym bardziej, prawda, mamy większe prawdopodobieństwo. Było wiele rzeczy, które były niepozytywne w tamtych czasach, ale też pozostają jakieś sentymenty, które stwierdzą, że no... Mi się wydaje, że to, ja słyszałem taką teorię, że to jest dlatego, że po prostu to były ich lata młodzieńcze. Tak, no bo każdy kocha swoje lata młodzieńcze, no. bo był młody, piękny i sprawny, no. Proszę Państwa, wieje tak, że przyznam się szczerze, sprawdzałem pogodę i było 23 stopnie w dzień, 7 w nocy.
Aczkolwiek w trochę innym miejscu sprawdziłem. Kilkaset kilometrów dalej. Ja czuję minus miliard. Niesamowicie. Akurat będę bez spodni, jak złapiemy stopa, zobaczysz. Jest. Udało się. Nie wiem, Faza, czy zauważyłeś, ale my jak już któryś stop mamy, to często jest tak, że w stopie jest cicho, a my cały czas gadamy jakieś rzeczy. Zawsze nigdy tak nie robiłem, bo byłem sam, nie? Ale widzę, że im nie przeszkadza na przykład. Nie? Myślisz, że będziemy zjeżdżali tutaj? Będziemy jechać polem, bo będzie w lepszym stanie niż droga. Okej, no. Niestety droga się okazała być dużo dłuższa niż się nam wydawało, z takiej racji, że tutaj no już zjechaliśmy z asfaltu, w ogóle jechaliśmy tak jak widzieliście przy drodze, aniżeli na drodze. Plan dzisiejszy do jechania do Bajkonuru najprawdopodobniej legł w gruzach. Ale jechaliśmy 130 km w 3 godziny. Nie. Pokazuje 8 godzin jeszcze. Do gdzie? No tam, gdzie jedziemy do tej miejscowości, no nie do Bajkonuru. Co ty gadasz? 8 godzin? 8 godzin, 300 km. Ojej. To nie jest źle, byłem w gorszych sytuacjach. Kiedyś jechałem 100 km 8 godzin, nie? Za powodzenie, żebyśmy dojechali dzisiaj, żeby nam koła nie urwało, bo już takie widzieliśmy na drodze. O, dziękuję bardzo. Też zdrówko z wami, widzowie, cyk. Stara, dobra orężatka, co? No, ale a propos tego wszystkiego, to może byś ich prześcignął biegnąc. Jedziemy, proszę państwa, już którąś godzinę. Tu nic nie ma. Nic nie ma. Ne sürme, sürme. Kesin Mamy to, proszę państwa, udało się przejechać. Proszę, zobaczcie, jak wszystko jest uwalone. Nie wiem, czy to widzicie, ale wszystko jest w kurzu. Zatrzymaliśmy się na szybki obiad i od razu ruszyliśmy busem w kierunku stacji kosmicznej. Chcieliśmy dojechać tam wieczorem, aby już kolejnego dnia wyruszyć na główną misję. Jest. Dojechaliśmy. 2-3 dni zajęło nam dojechanie tutaj. Pozwolisz, że ja się... ale no. Kuba, pamiętaj, tu masz nerkę i tam jest... Tak, bardzo dziękuję za przypomnienie, aczkolwiek jestem taki, że się nie spieszę, jestem... zapomniałem. Napij się. Wygląda jak jakaś taka najgorsza popita. Stary, jesteśmy w mieście, tu... Gagarin chodził, tu naprawdę jest mało co, nie? Chociaż, że będę szczery, nie? Byliśmy w bardziej odludnionych miejscach podczas tego tripa, nie? Ale to miejsce jest bardzo historyczne. Bo to właśnie stąd, z bazy kosmicznej w Bajkonurze, startował Juri. Juri Gagarin był radzieckim kosmonautą i pierwszym człowiekiem, który poleciał w kosmos. W 1961 roku, w wieku 27 lat, Gagarin odbył lot kosmiczny na pokładzie statku kosmicznego Vostok 1, stając się pierwszym człowiekiem w historii, który osiągnął orbitę Ziemi. Był on wybrany spośród wielu kandydatów do roli pierwszego człowieka w kosmosie, ze względu na swoje umiejętności pilotażowe, inteligencję oraz charakter. Jego lot kosmiczny trwał zaledwie 108 minut, podczas których okrążył Ziemię raz, osiągając maksymalną wysokość 327 km nad powierzchnią. Everything is going well. The feeling of weightlessness is great. 4 miles above the Earth, a shaken Gagarin had ejected from his capsule. Эй! Я русский. Не бойтесь. Все будет нормально. Я русский. Можно на одну ночь? Ну да. Да. А сколько стоит одна комната? Одна комната у нас нету. Если еще ночью кто-нибудь будет заходить, и вам можем... За 50 zł za łebka. O, spasiba. Super. Wow. Mogę ci coś powiedzieć? Tak. Mega. Zajebiście, nie? Ogólnie kupiliśmy tu bardzo tanio, chociaż pewnie na kazachskie warunki moglibyśmy jeszcze lepsze. Stary, 5 dyczek, mamy czajnik, mamy wodę, mamy... Można się w końcu położyć. Wiedza. Wiedza, tak, możemy się doedukować w kwestii jakiejś
Nie wiem, czy to nazwać biologicznym, czy bardziej... Tutaj chyba jakieś masaże są w ogóle też, gdzie masować, na co, coś? Tak, czyli znachorzy. Znachorzy. Możesz mieć otwarte drzwi, ale robić kupę, bo tu masz zasłonkę, zobacz jakie to jest urocze, stary. Patrz. Świetnie. Bo nie musisz zamykać drzwi, możesz tylko zasłonić i rozmawiać. Zajebiście. To całkiem romantyczne. Bardzo romantyczne. Już teraz zaczyna się misja Buran. To miasto jest pod rządami rosyjskimi. I ze względu na to, jakie są czasy, nie jest wesoło. Mimo tego, że jest to Kazachstan, to jest to terytorium rosyjskie. Żeby tam wjechać legalnie, trzeba mieć wizę, dodatkowo jeszcze jakieś pozwolenia, z racji tego, że to nie jest zwykłe terytorium, tylko rzeczywiście, powiedzmy, jakieś militarne, związane z organizacją Roskosmos. Problem polega na tym, że jeżeli zostaniemy złapani, to trafiamy w ręce SFB, czyli tak naprawdę byłego KGB. Nie trafiamy do Kazachów, trafiamy do Rosjan. Co dodatkowo, powiedzmy, było takim czynnikiem motywującym nas, abyśmy zrobili wszystko, aby nie dać się złapać. Dobrze, proszę Państwa, wstaliśmy. Spało się bardzo dobrze, prawda? Wyśmienicie? Naprawdę lepiej niż w chacie po prostu, po takich dniach. Wczoraj jeszcze przed pójściem spać robiłem duży research, pisałem do masy ludzi, którzy to zrobili, czyli tak naprawdę niewielu, bo niewiele ludzi to zrobiło, niewiele ludzi się tym też chwali. No, każdy jest bardzo skryty. Udało mi się trafić gościa, który jest troszeczkę mniej skryty, nie? Tak, wiemy gdzie to jest. Wiadomo, że musimy... Wiesz, który to jest budynek? Tak. 100%. 100%, no. To ważne. Jest teraz bardzo trudna sytuacja tam. Jest ciężej niż kiedykolwiek. No. Ale nie przez wojnę. Ale weszli i zrobili graffiti na tym jednym z statków. No chamstwo po prostu. No skurwysyństwo. Najprawdopodobniej, to wiem z kilku różnych źródeł, zaspawali drzwi wszędzie na tych pierwszych piętrach i ponoć jest trudno się dostać. Aczkolwiek wiemy, że się da, bo ten jeden ziomal był miesiąc temu, kolejny ziomal był pół roku temu. Inny ziomal, zapytałem się go, żeby nawet za kasy mi dał info do taxi drivera, nie dał mi. Tego się będę musiał zapytać, chociaż ja już się go zapytałem i mi nie odpowiedział na to. Nie wspomniał o samochodzie, tylko mówił o chodzeniu. Ja go zapytałem się, czy może by się tutaj taksówkarzy nie zapytać, czy to może właśnie taksówkarze by gdzieś mogli nas rzucić. On mówi, że ci ludzie nawet nie wiedzą, gdzie, wiesz, co się tam znajduje, nie? Podjazd do bazy taksówką od strony farm może skrócić drogę z 40 do nawet 20 km. Że ogólnie dostałem od niego informację, żeby bardzo uważać na ochronę, żeby nie uciekać. Że mają w automacie, no tak, że mają w automacie ostrą amunicję i że myślą, że jesteś złodziejem i że ponoć były sytuacje, że jeżeli w nocy się idzie, to trzeba być bardzo ostrożnym, że mogą strzelać, nie? W nocy jesteś bardziej podejrzany dla ochrony. Fakt, że mają ostrą amunicję i reprezentują wojsko rosyjskie oznacza, że nie ma czegoś takiego, że uciekasz, stary, no nie ma. Nie, ja nie mówię o uciekaniu, nie ma tylko... ostrzegawczego, nie? Ja nie mówię o uciekaniu, tylko o tym, że wiesz, że trzeba od razu tam turysty. Tylko nie krzyczeć, że spojrzę, bo to... No. Podczas szukania informacji oraz doinformowywania się odnośnie całej akcji, jedna wieść była dosyć powtarzalna. To, że nigdy nie masz pewności, czy uda Ci się dostać do tych statków bezpiecznie i bezpiecznie wrócić. Niestety większość osób, z którymi rozmawiałem, została złapana. Vlad z Ukrainy został złapany. No ogólnie dzisiejszy dzień, wątpię, że dzisiaj wyjdziemy, to Ci tak mówię. Czemu? Tam, bo wydaje mi się, że potrzebujemy się dobrze przygotować. Pod jakim względem? Pod względem 100%... No wiesz, Faza, ja mogę iść, tylko pytanie, czy... Bo to też jest takie coś, że my musimy naprawdę znaleźć to miejsce albo gdzieś, gdzie ktoś nas może podwieźć, bo może być ciężko iść 40 km. Znaczy ja mogę iść, Faza, nie? Musisz wierzyć w to, że właśnie dzisiaj znajdziemy kierowcę, on się sam za przeproszeniem z dupy znajdzie. Dobra. I on powie, stary mordy, chodźcie o 18 was wiozę. Jeśli się okaże, że wejście do środka jest skrajnie hardkorowe, i dzięki twojej tężyźnie fizycznej, wiekowi i braku strachu, no bo wiadomo, w wieku 25 lat człowiek jeszcze nie odczuwa tak jak w wieku po 30, co jest moim przykładem, jestem doskonałym przykładem.
Zawsze w razie W wejdziesz sam, tak? Ale bo wiesz, jak ja powiem stary, nie zdołam wejść na 3. piętro, bo się boję, to wchodzisz sam. Na rakietę. No tam w centrum. Tam jest Bajkanur i to już jest miasto rosyjskie. Tam już nie wejdziemy najprawdopodobniej. Dziwny vibe jest tego miasta. Są tacy ludzie bardzo podejrzliwi, ale tutaj Faza bardzo dobrze mi tłumaczy. W krajach postsowieckich nie ma poczucia humoru. To w sensie nie takim codziennym, ale na przykład jak u nas kogoś nagrywasz czy coś, to powiesz, a dobra, wiesz, ludzie są tacy na luzie do tego podchodzą, jak komuś się nie podoba, to po prostu się odwraca. A tu od razu to oznacza coś złego. No to. Flaga Rosji. To jest teren Rosji. Gdzie jest flaga Rosji? Tam na budynku. To oznacza, że tak jak na przykład ambasada Rosji w Polsce jest tak naprawdę terytorium ambasady tak, jest terytorium Rosji w państwie naszym. I myślę, że tu jest tak samo. No, możemy... Prezydent, czy tam burmistrz jest rosyjski, władze są rosyjskie i tam prawo jest rosyjskie. No. Więc nie wpuszczą nas tam na 99,9%. Oni już będą wiedzieć, że my coś kombinujemy. No. Nie ma Doszło do nas, że no nie damy rady tego zrobić samemu. Odpisał mi Francuz, z którym gdzieś już tam wcześniej miałem konwersację. Zgodził się, powiedział, że przyjedzie i pomoże nam zrobić ten projekt. Było to dla mnie naprawdę wielka ulga, ponieważ bardzo się stresowałem, że nic się nam nie uda już zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, jak ta misja wyjdzie. Przyznam szczerze, jest to moje marzenie, ale ogólnie z tego, co czytam na internecie, to bardzo dużo ludzi jest tutaj złapana. Bardzo. Masa ludzi jest tutaj złapana. Ciężko jest. Rozmawialiśmy też bardzo po cichu, bo ogólnie ja na przykład dzisiaj rozmawiałem przez telefon i wydaje mi się, że babka spod okna, bo rozmawiałem właśnie z gościem, który tutaj był. Ja stałem pod oknem i rozmawiałem z nim po angielsku i przyjechał jakiś wóz. Wydaje mi się, że ktoś mógł zadzwonić, bo ja nie wiedziałem, że tak ludzie mogą być podejrzani, ale miesza z tym. Jest lipa, paszport polski, bardzo Rosjanie pytaliśmy tutaj nawet, jak to wygląda. Rosjanie nie lubią Polaków przez to, że pomogli Ukrainie. Powiem wam szczerze, że na ten moment podjęliśmy decyzję z Fazą, że jeżeli byśmy tam poszli samemu 35 km przez pustynię, byłoby 20% szans, że nam się uda dojść i jeszcze, nie wiem, 20% szans w środku, że nas nie złapią. Nie wiadomo, jak tam są fotopułapki poustawiane, nie wiadomo, jak tam cokolwiek jest porobione. Po dniu niepowodzeń oddaliśmy klucze do naszego pokoju i dla zabicia czasu ruszyliśmy w drogę zwiedzać Uzbekistan. Vlogi te zobaczycie na kanale u Fazy. To jest jakiś Amstaff w ogóle. Polubił cię, Faza. A nie uważasz, że to jest trochę Amstaff? Może tak być, no. A wiesz, dlaczego on siadł tak blisko? Nie wiem. Bo się chroni. On dymi do nich, ale jest obok nas. Wiesz, jak to jest? To jest tak jak ja. Pies zaczepno-bronny. On zaczepia, tego broni. Sorry. Ty będziesz tu, widzisz? Tu się pali, tam się pali. Tam się pali węglem, bo tu będziesz miał gorącą wodę, wrzątek. I tak jest w ogóle też w Plackarcie i tak jest właśnie w tych starych podsowieckich pociągach. To jest coś pięknego, palisz węglem, żebyś miał gorącą wodę. Pięknie to wygląda, naprawdę. I teraz możesz po prawej. Po lewej jest. Tu jest kuchnia. To jest od pana w ogóle. I zasady są takie, że nie można pić alkoholu, ale można kupić u pana. Witam serdecznie wszystkich widzów Patet. W naszym domu. Dobrze, proszę Państwa, rozkładamy tutaj kulturalnie sobie leżanki. Miejmy nadzieję, że nikt nie przyjdzie, albo dla niego miejmy nadzieję, żeby... Dla kogo? Dla tej osoby, która by przyszła, nie? Dla osób, bo są 2 łóżka. No właśnie. Spaliśmy już z 5 godzin, bo w sumie poszliśmy spać bardzo późno, dlatego ja jeszcze bym dospał. Polsza. W wszystkich krajach postsowieckich, albo na przykład w Afryce i tak dalej, stoją na przykład pod dworcem czy gdzieś i zamiast autobusem jechać, to jedziesz samochodem. To jest taki BlaBlaCar, bo wiadomo BlaBlaCar jak działa, nie? Że ludzie się umawiają.
że tak powiem, na to, że jadą ze sobą, żeby przeoszczędzić na paliwie, a tu po prostu stoją w miejscu, zapełnia auto i jedzie. Po prostu zamiast robić to technologicznie, tak jak u nas z BlaBlaCarem, to po prostu to jest BlaBlaCar tylko takie wyznaczone miejsce, gdzie po prostu zapełnia się auto i jadą razem. Ale fajnie, żeby nikt nam nie zarzucił, że idziemy na łatwiznę, chcemy też skosztować tutaj faza, chcemy pokazać wszystkie środki transportu. Przeżyjesz to w swoim życiu jeszcze wielokrotnie, bo chociażby w Gruzji, w Armenii, w wszystkich tych krajach takie coś jest, zresztą w bardzo dużej części Afryki też. To nie chodzi o łatwiznę, tylko żeby wyjechać teraz na przykład z tego miasta na wylotówkę, tak. Jest dość skomplikowane, a my też będziemy przekraczać granice i dużo łatwiej będzie przekroczyć granicę z takim typkiem. Przekroczyliśmy granicę i zwiedzaliśmy sobie na spokojnie Uzbekistan. W tym czasie Francuz leciał do Astany, w której mamy się spotkać i ruszyć w stronę statków kosmicznych. Mimo tego, że w Uzbekistanie mieliśmy spokojne 2 dni, to cały czas po głowie chodziły jakieś złe myśli. Ich powodem był jeden z moich ulubionych youtuberów, Bolt and Bankrupt. Podczas jednej z wypraw pieszo dotarł do kosmodromu w Kazachstanie. Gdy tylko zszedł po drabinie i miał już wracać, pojawił się samochód pełen rosyjskiej policji wewnętrznej. Benjamin został aresztowany przez władze Rosji, aczkolwiek po opłaceniu kaucji wypuścili go po 7 godzinach aresztu. Nie do końca wiem, jak potoczyła się jego późniejsza historia, aczkolwiek incydent w Bajkonurze na pewno mu nie pomógł. Został on złapany oraz oskarżony za głównie 2 rzeczy. Wypowiedzi, w których określił Władimira Putina jako szaleńca, oraz przez organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz Ukrainy. Dodatkowo podróżnik został oskarżony o szkalowanie rosyjskiej armii i groziła mu nawet kara do 15 lat więzienia. Do sieci trafił wywiad, gdzie Benjamin wypytywany przez rosyjskie służby zaprzecza swoim poprzednim wypowiedziom, jak sam później wspomniał w wywiadzie, w celu odzyskania wolności. A nasze SMI постоянно делают давление, no против России, можно так сказать, и особо против ваш президент. И, конечно, это было влияние на меня. Я слышал это только этого. Wypowiedzi te nie odbyły się jednak bez echa i sam twórca został nazwany przez wielu fałszywym. Po powrocie do kraju ogłosił, że jego podróż się skończyła i że został nałożony na niego zakaz wjazdu do Rosji. The last ever Soviet film. Jeszcze mamy kilka godzin w hotelu, zaraz się będziemy niestety żegnać z Fazulką. Fazulka ma tutaj wam coś do powiedzenia. Słuchajcie, mordeczki, sytuacja jest następująca. Ja musiałem, że tak powiem, zrezygnować z 3 bardzo ważnych powodów. Pierwszy, mój budżet na nią nie pozwala ze względu na to, że mam inne zobowiązania dosyć ważniejsze dla mnie, ale to jest najmniejsza sesja. Bo musieliśmy ściągnąć gościa, który kosztował i nie chciał brać grupy, chciał za osobę, który zna to miejsce, a sami na pewno byśmy nie dali rady i byśmy wpadli. Dlatego jedyną opcją było wzięcie gościa. A ja nie lubię się zadłużać, a honor by mi nie pozwolił, żeby była inna sytuacja. Nikt za mnie nie wykłada, a zadłużeń nie chcę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeszcze ważniejsza jest taka, że uważam, że jestem słabym ogniwem, że mogłoby przez moją kondycję fizyczną, którą sami widzicie gołym okiem, po prostu nie dojść do... Wal się! Mógłbym przeszkodzić w takiej misji. Honor mi pozwala, a ci nie pozwala po prostu dać ryzykować, bo widzę, jak chłopakowi zależy. A trzecia opcja jest najważniejsza. Rodzina. Ja nie mogę, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji, że zostawię moją żonę i córkę na pastwę losu. Ja biorę odpowiedzialność nie tylko już za swoje życie, ale również za swoją rodzinę, więc życzę ci, mordo, żeby wszystko się udało. Nie ma innej opcji. Oczywiście przed wyjazdem umawialiśmy się, że jak któraś ze stron stwierdzi, to jest luz. Czyli to nie jest tak, że zostałeś wystawiony. Nie czuj się. No, nie czuj się ja tak się nie czuję. My sobie ustaliliśmy, ale może widzowie tak pomyślą. Więc my mieliśmy zasady ustalone, zanim wyjechaliśmy, więc... Ja też ci mówię, że ja też nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie. Zobaczymy jutro. W tych rurach jest gaz. Się zastanawiam, co jak jakiś samochód wjedzie w to po prostu, nie? Tu, bam. Przecież to wtedy się ulatnia, no co? Się ulatnia. Przede wszystkim podczas uderzenia może dojść do samozapłonu. Wyruszamy, opuszczamy tutaj pokój. Opuszczamy zaraz pana Fazę. Faza mi pomoże zgarnąć bilety, taksówę. Tak jest. Jesteśmy już na lotnisku, w drodze do Almatu. Tam się spotykam z moim ziomalem z Francji. Trochę sobie policzył, ale ja nie ukrywam, jest to moje marzenie od wielu lat. Z ciekawych informacji wchodzę sobie na internet. Prezydent Zeleński przyjechał do Polski. Są jakieś traktaty, że polskie firmy mają chyba mieć te same prawa na Ukrainie co ukraińskie. Jakieś połączenia i tak dalej. Ja się cieszę, nie? Ja się cieszę. Ja w ogóle jestem przeciwko wojnie. Ja uważam, że fajnie, że pomagamy.
wszystko zajebiście, no ale naprawdę jestem przeciwko wojnie i powiem wam coś szczerze, że poznałem tutaj kilku Rosjan. Jeżeli mam być szczery, to każdy był w porządku. Jeżeli zostanę złapany, mogę zostać potraktowany jako więzień polityczny, co znaczy, że mogę siedzieć w pierdlu. Nie wiadomo, była ta laska ze Stanów 25-letnia. Ogólnie Brittney Griner to amerykańska koszykarka uważana za jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii kobiecej koszykówki. Została aresztowana w lutym 2022 roku na moskiewskim lotnisku z zarzutami związanymi z narkotykami. Była przetrzymywana przez niemal 10 miesięcy, z czego większość czasu spędziła w więzieniu. Jej dramatyczna sytuacja miała miejsce w czasie inwazji Rosji na Ukrainę, co jeszcze bardziej zaostrzyło napięcia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i zakończyło się dopiero po uwolnieniu jej w zamian za znanego rosyjskiego handlarza bronią. This is David, this is the guide. No i przyleciał. Spotkałem gościa, bardzo cichy, spokojny, wręcz nad wyraz spokojny na fach, jakim się trudni. Bardzo szybko zacząłem nabierać podejrzenia, czy przypadkiem ten gościu kiedyś nie był jakimś służbistą, bo ekwipunek i przygotowanie, jakie miał, było naprawdę nie z tej ziemi. Miał kamery termowizyjne, na podczerwień, racje wojskowe, żywieniowe, wszystko było poukładane, no ale w sumie czułem się dzięki temu bezpiecznie. Guy who did this many times and never got caught. The one had some close calls, but always lucky and we wish that we will be also lucky. Spotkaliśmy właśnie grupę ziomków, którzy też się wybierają tutaj. Niesamowita sprawa. This is old Soviet bus. Na lotnisku spotkaliśmy kontakt Francuza, Dawida. Był to Kazach, taksówkarz, który już z nim na tę misję jeździł. Dobrze, proszę Państwa, czas zakupić wodę. 6 litrów na osobę najprawdopodobniej powinno nam wystarczyć. Teraz jedyne co nam zostało to modlić się. Nie mogę się doczekać. Jak się stresowałem, to teraz w ogóle jestem bardzo podekscytowany. Remont. Serwis. Trzymaliśmy się, teraz będziemy nasze rzeczy przerzucali. Musimy sobie trochę porządku zrobić, zostawić niektóre rzeczy w furze. No i powoli zaczyna dochodzić stresik. So now we have all set. Just ready to roll, yes? Yeah. We don't stop anymore. That's good. Dojeżdżamy do miejscowości Bajkanur, która jest miejscowością Federacji Rosyjskiej i wjeżdżamy na terytorium. Będziemy nie wjeżdżali, właśnie normalnie jadąc główną drogą byśmy nie wjeżdżali, aczkolwiek z racji tego, że zaraz będziemy odbijali, pewnie za jakąś godzinę. Wydaje mi się, że to będzie jedna z dłuższych godzin. Teraz dopiero zacząłem czuć tutaj w klatce mrowionko, ale bardzo fajnie, to lubię. Cieszę się po prostu, cały jestem uchachany, nie? Będziemy wtedy zjeżdżali po jakimś czasie na taką drogę po prawej stronie. Będziemy jechali ogólnie. Jest przed nami 40 km iścia, aczkolwiek dzięki samochodowi możliwe, że uda nam się uciąć nawet do połowy, aczkolwiek wszystko zależy od dróg, ponieważ są tutaj bagna. Dzięki Bogu, że jest sucho ostatnimi czasy, to będziemy mogli dalej przejść, ale to jest bardzo też niebezpieczna jazda tutaj, bo można natrafić na jakiś patrol, nie? Co się kończy, co jest równoznaczne z zakończeniem zabawy. So the fun part begins. Exactly, the fun part. Here it's one of the worst parts. Okay. When it's a bit muddy here, it's a nightmare. Okay. It's first obstacle. Będziemy jechali naokoło, aby jak najmniej iść. Nie chcemy iść 40 kilosów, bo by nam to zajęło całą noc. W sensie cały dzień dodatkowy. Ja to byłbym od razu obsrany, że to jakaś strasza gościu. No, jakieś tutaj skuterki. Jest aktywna baza. And yeah, now they launch almost all the rockets from here. From this one? From this one. Wow.
Na samym początku myślałem, że tam jacyś strażnicy stoją. To koniec. Co tam był samochód? Nie wiadomo o co chodzi, wiedzieliśmy. What was that? I don't know. Same car as on the patrols, but there wasn't any mark on it, so I don't know who it was. Zanim dojedziemy do miejsca i wysiądziemy i zaczniemy iść z buta, ja się czuję bardzo niepewnie. Taki samochód, gdyby to się okazało, że to jest patrol, to mamy po przygodzie, nie? Jechaliśmy ostatnie kilometry na wyłączonych światłach. Nie chcieliśmy zostać rozpoznani przez patrolujące jednostki. Trasa, którą zrobiliśmy z taksówkarzem, może naprawdę skrócić ten hike o kilka godzin. Oczywiście to wszystko jest w zależności od tego, jak bardzo drogi są przejezdne, czy są zamknięte, czynne. Są to tak zwane drogi farmerskie na samym początku, gdzie tuż przy okolicach tych stacji kosmicznych mieszkają farmerzy, którzy pasają bydło. Im bliżej stacji, no tym bardziej już te drogi, trakty są zużyte, drogi są nieprzejezdne, no ale udało się gdzieś tam dojechać w miarę blisko i zostało nam godzina z hakiem drogi. Zaczynamy misję. O, there is some food. Or, Huh? No, I thought that you took the food. Yeah, I took it. Perfect. I think I've got everything. Yeah. And you can see the lights of the bases. To są światła baz kosmicznych. Zajebiście. Ale jestem w każde światło to jest inna baza. A to są gwiazdy. What you forgot? So you don't lose the battery, yes? No. Even more important not to have some signal, and maybe then they can catch foreign numbers. Today's dinner contains banana, eggs. That's so cool. And some sandwich with I don't know what. Meat. Maybe horse. I hope not. Okay. Bon appetit. Bon appetit. Proszę Państwa, miałem takie szczęście zobaczyć spadającą gwiazdę. Zażyczyłem sobie, że nie chciałbym zostać złapany. Jeszcze tylko GPS i będziemy mieli wszystko. Maybe 5 times. 5 times during one day with the security. Fuck. That sounds like a lot of stress. And you went inside to the Piczka, not to the Piczka, to Piczka, yes. Piczka is fake one? No, Piczka is real. But you went into the empty. Okay, yes. No. When last time? Yes. No, last time was the Piczka. You went to the Piczka, yeah. To the real one. Yeah. So how many kilometers do you think we have left? 7.5. 7.5. Ah, okay. So it's still. Idziemy po śladach samochodu, żeby nie robić śladów. Tam z przodu pewnie to nie jest widoczne, ale widać nasze budynki 2, bo my będziemy chcieli w 2 dni zrobić 2 budynki. Jeden z nich to będzie MZK. To jest budynek, w którym znajdują się 2 statki kosmiczne. Jeden prototyp, drugi był w 95% ukończony. Oraz drugi budynek, rakieta, która miała posłać właśnie ten statek w kosmos. Ten duży budynek to jest energia
Energia to nazwa rakiety nośnej, która była wykorzystywana na kosmodronie Bajkonur. Była częścią programu kosmicznego Związku Radzieckiego i miała zdolność wynoszenia ciężkich ładunków na orbitę, w tym wahadłowców kosmicznych. Była to jedna z najpotężniejszych rakiet w historii z imponującymi osiągnięciami technologicznymi. Jej pierwszy lot odbył się w 1987 roku, a program został zakończony po 4 udanych misjach. Energia pozostaje jednym z ikonicznych symboli radzieckiej potęgi w dziedzinie kosmicznej eksploracji. A ten mały to jest MTZ? MKZ or MTZ? The building? MZK. There is also one thing that I wouldn't trust my wife that much that you are trusting your driver, you know? Tam jest launch. Startownia rakiet też opuszczona. Stamtąd rakiety startowały. Coraz bliżej. Trochę się cykam. Nie ukrywam. It's very nice. It looks very nice in the camera. Wow, amazing. From which side are we coming into the... From which side? Yes. It depends. Okay. There are several options. Okay. Let's first see if there is someone or not. Yes. Also with the thermal. Yes. Yeah, but we need to get closer. Yes, of course. Davide powiedział mi, że jest to najcichsza noc, jaką kiedykolwiek miał na Bajkonurze. Był tam kilka razy i po raz pierwszy była taka sytuacja, że brak wiatru oraz ogromna otwarta przestrzeń sprawiały, że każdy krok było słychać naprawdę z dalekiej odległości. Byliśmy bardzo mocno, można by było powiedzieć, wystawieni. Przypał, jeżeli rzeczywiście by przyjeżdżała jakaś jednostka patrolująca albo jakiś strażnik by na nas czekał, bylibyśmy słyszalni z bardzo daleka. It's so quiet. It's very quiet. Too quiet. Yeah, I don't like it. Sprawdza kamerą na podczerwień. Nie podczerwień, termowizja. Jest tak cicho, że jakikolwiek odgłos nas zdradza całkowicie. This side is okay. The other side, I don't know. Do you think we should go check? Or we should just go? What do you think? The thing is, the access is noisy, but I know an underground access. You know? Yeah. I just need to remember which building it is. Właśnie słyszeliśmy samochód. Yeah, be careful. Sometimes there are holes in the ceiling, so it's directly to the ground. Holes. Sometimes. Holes. Yeah. The birds. No. What? Holes. No, holes. Holes. Okay. Okay. So yeah. If there's someone outside, they could hear us or something. Yes, of course. Właśnie jesteśmy w rosyjskiej bazie kosmicznej. Dole.
in order to cross the hangar and use the stairs from the other. Oh wait. No, it's okay. We can use something else after. No, let's do this. We will see the shuttle soon, yes. Is it possible to see You want to see it now? No, we can see it tomorrow. As you want. It's just next to us. Yes. Yeah. Can we just look at it? Yeah, sure. Oh shit, I see the tail. Oh, it's amazing. Ale to jest gigantyczne, nie widać tego. Jutro zobaczycie. David, thank you very much for taking us to the safety. This is our sleeping room. It's a campground. Yes, campground. For tonight and tomorrow day. Yeah, we'll leave everything here. Yeah. Traveling with the backpack was hard because but it was fucking awesome. Right now they can catch me and I will be happy because it was so fun. Don't say that. Yeah, I know. Just joking. Proszę Państwa, zamykane. It's locked. Nice. Dobra, proszę Państwa, rozkładamy spanie, idziemy się położyć. Jutro Wam pokażę ten statek. Ja widziałem tylko ogon, nie widziałem też całego. Widziałem tylko ogon. Nie mogę się doczekać, jak zobaczę cały statek. Udało się, weszliśmy do środka. Ja już się cieszyłem, dopełniłem swojego celu. Zobaczyłem ten statek, zobaczyłem swoje marzenie. To, co widziałem na wielu filmikach, udało się to zdobyć. Już nie jest źle. Aczkolwiek wiedziałem, że najbardziej przypołowa misja czeka nas jutro wieczorem, kiedy będziemy musieli zejść na dolne piętro. Jeżeli się chodzi wokół na tych wszystkich tarasach, jesteś tak naprawdę niezauważalny. Strażnicy wchodzą z dołu, ale jeżeli będziesz chciał wejść do środka statku kosmicznego, musisz zejść na parter. Aby zejść na parter, trzeba się wspiąć. Po prostu. Jeżeli wejdą wtedy strażnicy, nie ma za bardzo jak uciec. Jest to problematyczne. Trzeba się chować i liczyć, że ciebie nie zauważą. Jeżeli będzie możliwość, bo nie zawsze jest, wejścia do środka statku kosmicznego, jesteś jak w puszce. Ty nie słyszysz nic, co się dzieje na zewnątrz. Nie będziesz słyszał strażników, którzy wchodzą. Natomiast oni będą bardzo dobrze ciebie słyszeli, kiedy ty będziesz przemieszczał się przez pomieszczenia, kokpity i tak dalej. I see that you have some. I know the place. Yes, that's true. Shit. Bro, this is epic. It's right. Wow, it's amazing. Wow. And we have 43 past midnight, and this is my 80 day around the world. Congratulations. Today. And at 80 day I saw the shuttle. Thank you very much. Well done. Jak widzicie, materacek rozłożony. Tutaj David, you're also doing the mattress, but you're doing it in the proper way with this inflator. I am doing it always with my mouth, and then I will have the mold inside my sleeping pad. Spędzę chyba najlepszą noc swojego życia. Widzimy się jutro, proszę Państwa, i jutro zaczyna się coś niesamowitego. Have a good sleep, good night. Yeah, you too, man. Yes, it's gonna be epic. Pierwsza noc, nie ukrywam, była dosyć ciężka. Mimo tego, że spało się całkiem sympatycznie, bo mieliśmy takie cozy pomieszczenie, to sny dawały się we znaki. Нахер, сука, нахер, говорю, да, блядь, не лезь, скоро полез! Siemaneczko, proszę Państwa, jest godzina 11. We were sleeping that long because of the flights and everything, yes? Zdecydowanie to było jedno z najfajniejszych miejsc. Najfajniejsze miejsce, w jakim spałem. Marzenie się spełni.
Dawid powiedział, że tam parkuje czasami samochód. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, bo tutaj jeżdżą te patrole i dzisiaj też już jechał. Wchodzą na przykład do budynku, stoją sobie w rogu i po prostu słuchają. Wystarczy, że będą wiedzieli, że ktoś jest w środku. Jest p***ane. Zaczęło być trochę wiatru, co jest dobre, bo dzięki temu nie słychać każdego kroku, ale posłuchajcie. Leciutki krok i już tyle odgłosu robi. Tutaj, proszę Państwa, gumy dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa materiału wsadzam sobie kartę pamięci w dupę. What are your predictions? Is there anybody here? What do you think? You mean security? Yes. We don't know. I would say no, but yes, you never know. This is also what I'm thinking. We have to be careful. And you said that we are very close to the main entrance. Yeah. So if they are coming this way. Just underneath. Underneath. Ah, okay. Yes, because we are one. Yes. Two. Zapraszam Was. Przedstawiam Wam statek kosmiczny Federacji Rosyjskiej. Tak długo marzyłem, żeby to być. W końcu się udało. Niesamowite to jest, proszę Państwa. Piczka or empty, okay? No, Piczka is there. This is Piczka, this is empty, okay? Yes. So this was the prototype, yes? Yeah. And what they were using prototype for? They were doing some tests on him or? Yeah, it was testing prototype. Yes. So inside this is like all everything is fake, yes? Yeah, it is. Wow, this looks amazing. Patrzcie, proszę Państwa, ile to jest pięter. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wchuj tych pięter. This was my dream. Thank you very much. This is so crazy. So amazing. Wow, it's so amazing. Brother, this looks out of this world. I wrote that this project cost $125 billion USD. Buran. Actual dollars. Oh. Yes. Okay. Is it possible? Yeah, when you see all the infrastructure and stuff, it's crazy. Yes. So they abandoned in 1990. Yes, 1990 it was abandoned. Yeah, 1992 maybe. 1992. Wszystko tu jest na słownicach, niesamowite to jest. Ile kasy tu jest. A wszystko rozkradli wandale. Najprawdopodobniej wręcz bym zakładał, że pracownicy, którzy tutaj pracowali, gdzieś tam się jakoś umawiali i sobie przyjeżdżali w nocy. Widzicie, proszę Państwa, tam jest graffiti. Jakaś rosyjska grupa w 2011 roku przyjechała tutaj i namalowali graffiti. Od tamtego czasu ochrona się tak zaostrzyła, że to... The Russians, they repainted it very quickly. They didn't want people to see it. Yes. On miał polecieć w kosmos. To miało być w kosmosie. Proszę Państwa, rozmiary tego to jest gigantyczne. Tego nie da się powiedzieć na żywo, jak ogromne to jest. Tamten budynek zawalił się niestety, a tam jest aktywna baza. Nieźle. That's so gigantic, enormous, unbelievable, out of this world. I'm curious, what was the longest stay that someone did here? For example, for 3 weeks, let's say 2 weeks. And he was just exploring. I don't know. For me, the longest in this hangar was 2 days. 2 days, okay. Yeah.
Jestem po dwóch tych fryzjerach, patrzcie. Ogolili mnie tak, ostrzegli mnie tak, że tu mam najdłuższe włosy. Tutaj mam krótkie i tutaj mam krótkie. Jeden mi zaczesywał, naprawdę, wiem, że macie to w dupie, ale ja też mam to w dupie. Ale kurde, chciałbym. To mam zakola zrobione, a nie mam zakoli. Mam zakola czy nie? Piszcie, czy mam zakola. To nie jest zakola, jak ktoś mi powie, że mam zakola, to mam zakola. Okay, and there is no other way for the guards for them. And this one, this is the place that you want to go, yes? Yeah, this is the lunch side, yes. Maybe someday. Yes. Wszystko jest tutaj zardzewiałe, aż strach chodzić. No, but there was it. You saw it? Yes, I saw it. Patrol. This was a patrol. And they are just in front of the most used entrance. At the low level. Okay. Widzieliśmy patrol. So awesome. Miliardy ton. I proszę Państwa, dokładnie kilka sekund po wyłączeniu tego nagrania Davide powiedział "Someone is coming". Po 3 sekundach usłyszałem otwierany dźwięk drzwi. I think we are safe here. Yes. 3 guys. Okay. One with a light. Maybe we can see. You can see him from here. You will see him coming. This is scary as f***. I hope they don't go like here. But we can hide between both things. Yes, we need it. They want to check inside, I guess. To był bardzo przypałowy moment. Chciałem zmienić obiektyw z szerokiego na wąski, aby móc lepiej uchwycić strażników i tą grupę, która przyszła do tego hangaru. Jeżeli obiektyw nie kliknie, to znaczy, że nie wszedł do końca i on jest luźny. W tej sytuacji, kiedy oni są pionowo pod nami, chciałem ich nagrać. Wychyliłem się, obiektyw wyleciał z body i złapałem go w powietrzu. Spadł on jakieś 3 cm i został złapany. Refleks chudego byka się przydał, bo gdyby nie to, obiektyw spadłby na sam dół, na 100% by nas zdemaskowali. Wiedzieliby, że ktoś jest wewnątrz i no, tak skończyłaby się nasza przygoda. Don't say they look like Chinese video makers or something. You were thinking that maybe those are some Urbex explorers. Yeah, but no, official. Official, yes. We will see. We will see. What was this sound? It's our drone. This sound. Isn't it the drone thing? Yeah. No. Different use to the drone. So now we should just wait. We can't do anything else. Yes. I hope. We didn't take food. But you know, I can stay for a long time. I will stay here for 2 days. Yeah, sure. But what I think, just only hope they are not recording the whole area. I hope so. Because if they will see our bags and stuff, but I think they won't go down. No, it's not the place.
you heard the vehicle that was driving off or no? No, I knew. No. And sometimes I hear something here, but... Here? Yes, but I don't think so that those are the guys. No. Just wind and stuff like this. Okay. It should be okay now. Yes, but it's better to stay and listen, yes. To stay where? Here, and for a few more minutes, and... You think so? And what do you think? You would just move? I think if they would go up, they would already be somewhere. So you don't think that maybe there is one guy staying and checking for us? Let's wait for a little bit, like a few more minutes, okay? They didn't notice anything, so I don't think someone would wait for us. Okay. You never know. Tutaj znaleźliśmy skryjówkę, proszę Państwa, i najprawdopodobniej pojechali. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo, dlatego lepiej odczekać kilka minut. You want to wait some more time? What do you think we should go? Yes, I think it's okay. Okay, perfect. Tam jest budynek Energia, gdzie się znajduje ta rakieta. Yes. You can see everything, yes. Amazing. I think it was some control room, yes. The guy was... It was to operate this. Yes. Definitely. Maybe the guy is making tours that he's, taking people, getting money. I don't know. Jesteśmy w sytuacji. Tak naprawdę nie wiadomo, czy już ich tutaj nie ma. Jestem obsrany. To wszystko jest zardzewiałe. Odchodź. Strach po tym chodzić. Dobrze, proszę Państwa, idziemy na dach. Action with the guards. All f***ed up situation. Sprawdziliśmy na szybko na kazachstańskiej karcie, nie ma tutaj sygnałów w ogóle. Powiedziałem całej rodzinie, żeby się nie martwiła. Oczywiście nie mówiłem mojej mamie, gdzie idę, bo gdybym powiedział, to by raczej nie była zadowolona. Nie będziemy mieli sygnału przez 3 dni. Ustalamy plan, co zrobić, jak będziemy chcieli zejść na pierwsze piętro. No, powiem wam szczerze, to jest misja. Mieliśmy jeszcze kilka godzin do momentu zejścia na parter i próby wejścia do statku kosmicznego. Postanowiłem, że bardzo chciałbym zobaczyć dokumenty, tak jak kiedyś na koparkach na Ukrainie podobały mi się dokumentacje, zapisy inżynierów, którzy tam pracowali. Poprosiłem Dawida, czy zna takie miejsce, gdzie są takie dokumenty. Powiedział, że są one po drugiej stronie budynku i zdecydowanie nie powinniśmy tam iść. Idziemy sprawdzić biura, proszę Państwa. Mogę powiedzieć śmiało, prawie obsrałem gacie. Ja jestem tutaj. To 4 kroki, duże kroki przed nami był skręt korytarza, w którym zobaczyliśmy latarkę i wręcz cienie gościa, który tamtędy przechodzi. Dawid powiedział tylko hide.
skoczył w lewo, bo akurat mieliśmy drzwi. Ja byłem 2 kroki za nim, zrobiłem 2 kroki za nim. Jak ciszej, ale jak najszybciej postaraliśmy znaleźć jakieś schronienie. Where's they walking in our direction? I don't know. They had flashlights. Yeah. And they were definitely talking. Yeah. That was scary. I don't know if it was explorers or something else. I don't know also. But they used a normal flashlight. Dziwiło mnie to, że goście mieli jasną latarkę. W sensie to nie mogli być raczej urbexowcy. Urbexowcy korzystają z czerwonej latarki, nie chcą zostać złapani. Raczej w 90%, tak mi się wydaje. Z racji tego, że rozmawiali po rosyjsku, no mieliśmy duże podejrzenia, że mogą być to ochroniarze tego budynku. Jakim cudem my ich nie usłyszeliśmy wcześniej, zauważyliśmy, co oni tam robili? Far away from our... Yeah. Oh, this is on the other side, yes? Yeah, other side. I think if there will be some possibility, we should go back, get some food. Right now we don't know what's it. Right now we just wait. But how they came here? I have no idea. Maybe those are those guys. Still, which guys? That they were here before. Oh yeah, yeah maybe. But they would. But they would hear us for sure. If we go back. No, I mean when we were up on the ladders. Yeah. I don't know. But I saw the flashlight for 100%. Yeah, me too. You think it could be explorers? Yeah, maybe. Ale to było Brother, that was up. That was so fucking scary. I'm sure that there was a light. I'm sure. Yeah, I saw it also. But who it was, we don't know. No, we don't know. Let's get some eat. Let's get some food and chill for a moment. Jesteśmy już bezpieczni w naszej kryjówce, a tutaj dopiero teraz stres szedł. My friend David, he bought himself daily ration, daily military. French military. What do we have? Let's make an unboxing. Muesli for breakfast. Yes. Some soup. Okay. Energy drink. That's nice. Jam, yes. Some Italian salad. Okay. Wow. International. This is hot meal. That's nice. You should put it to the fire, yes? Or so. Yeah, but you can eat it for sure. Yeah, but it's much better with fire. Yes. Biscuits. Here you have hot chocolate, coffee, tea. Wow, that's cool. Energy bar. Pâte de fruits. Like it's very, very sweet with fruit. Yes. Understand. Yeah. Caramel, yes. Dessert, yes. Some tissues. Some pork. Yes. Wow, a lot of food. Some Again, energy. How many calories black is chocolate. How many calories is this, you know? And this is to make the fire. Okay. Ja na to mam chleb i 2 razy tuńczyka w oleju najprawdopodobniej, plus jakieś ciastka i może Snickers. Też dobre. So you have 2 packages like this? You're good, more than enough. Yeah, it's more than enough, I think. I to jest, proszę Państwa, 3600 kalorii. Zajebiście to wygląda. Dobra, zabieramy się za jedzenie. Bon appetit. Bon appetit. Yes, let's go. So how many percent was it explorers for you? How many what? Percent. Of what? Chances. It was explorers. Shit.
Okay, there is like 80% that they were people, 20% that it was our imagination, but I think it was people. No, it's impossible. We both saw flashlight and voices. Yes, no, there were people. If it was military, I would be 100% sure that they will cut us. Why? Because we are very close to them. Maybe they didn't hear it, but it was stressful. Zdrówko, mili Państwo. Kurde, już jest tak dobry materiał do tej pory. Boję się ryzykować, ale chcę koniecznie zobaczyć wnętrze statku. Muszę gdzieś wykminić jakąś kieszeń, gdzieś wytnę jakąś część plecaka i schowam tam kartę pamięci. Idziemy zrobić misję. Schodzimy na poziom 0. Idziemy zrobić jeszcze jakieś 2 foty. Jestem obsrany w chuj. Nie będę kłamał. Najtrudniejsza rzecz tej misji. Wszystko do tej pory to był pikuś. Jakie zdjęcie zrobimy i będziemy działali teraz. If they will catch me or something like this, I won't tell anything, so it's okay. Sobie miejsce do ukrywania się jak coś. Ale jestem posrany, nie? Ciutkę. Nie usłyszymy, jak przyjedzie samochód, bo wiatr jest. Na przykład jak Fazowski cały czas gadał, to ten Dawid nic nie mówi. I nie mam pojęcia, co robimy. Najchętniej to bym już wchodził do tego statku kosmicznego. Dawid był świrem fotograficznym. Ogólnie przywykłem do tego, że zdjęcia zazwyczaj raczej się robi szybko. Wiadomo, że jeżeli masz fotografa, który lubi się tym zajmować, to takie zdjęcie będzie robił dłużej. Ale nie znam osoby, która by bardziej przykładała się do fotografii niż on. Kiedy po 5 minutach zrobił mi zdjęcie, myślałem, że już mamy wszystko ogarnięte. Okazało się, że to było jedyne testowe zdjęcie. I przez następne 30 minut wszystkie parametry, aby ta fotka, która zresztą jest naprawdę zajebista, była jak najlepsza. Ona też się znajduje na pocztówce, także zachęcam bardzo. Dobrze, proszę Państwa, robimy już to jedno zdjęcie z pół godziny. Jestem tak obsrany, że to chuj cały czas słyszę. W ogóle słyszeliśmy samochód, cały czas słyszę, jak ktoś wchodzi. Już nie chcę robić żadnych zdjęć. Jak robiliśmy foty, to ktoś chodził naokoło. Ja już nie dam rady. Nie chcę robić kolejnych fotek, bo dla mnie to będzie przypał. Trochę się stresuję. Po tej całej akcji postanowiliśmy, że poczekamy pół godziny, godzinę czasu. Będziemy nasłuchiwali się, czy ochrona jeździ wokół, czy słyszymy jakiś głos. Jeżeli będzie czysto i spokojnie, udamy się do statku kosmicznego. Mieliśmy ogromne szczęście, że grupa wcześniej przystawiła drabinę pod włas, co, jeżeli nam się wszystko uda, umożliwi wejście do środka. Będzie to najbardziej niebezpieczny moment w całym przedsięwzięciu. Jeżeli wejdą strażnicy akurat w tym momencie, bo zdarzają się patrole, jak sami się przekonaliśmy na własnej skórze. Jeżeli wejdą w tym momencie, to my ich nie usłyszymy. Także co? Postanowiliśmy, że zaryzykujemy i dopniemy swego. Hardest part of our trip. If we need luck, it is only for this time. We were lucky before already. Yes, but it doesn't count. We need to be one more time lucky. Schodzimy na dół, wchodzimy do środka. Let's try. Let's try to be as quick as possible. Okay. Let's say 15 minutes. 15? Yes. Or more, you know. So I don't need my gear actually. Yes. What you said, you don't need what? My gear. Yes, I think. But you wanted to do some photos or stuff like that. From the bottom. From the bottom? Yes. I would try to.
optimize our chances. Yes, there was this picture I could make from the structure. And you standing on the door, maybe. Under what? The door of the shuttle. Ah, you want to do this? Okay. Wow, to są silniki, proszę państwa. Wow, should we go there? There's not a lot of space. Yes, fuck. That's so epic, brother. This is so epic. Bardzo się cieszę. And now we are making the photo. You will see this one. You can check out David's Instagram. It's right there. Yes. Ja tam jestem obsrany, a on mówi, dawaj, zrobimy foteczkę. Fotograficzny instynkt Dawida się odpalił i przyznam szczerze, też troszeczkę straciłem rozum, w sensie raczej racjonalne by było nagranie wszystkiego i wyjście z tego. Aczkolwiek tak się cieszyłem, że jestem wewnątrz tego statku, że mogę zobaczyć, jak wyglądają te okablowania. Już niestety rozkradzione, ale tak czy siak. Elektronika, guziki, przyciski. Miejsce kokpitu, w którym ktoś miał polecieć w kosmos. To miało polecieć w kosmos. W 98% był to gotowy projekt. Czegoś zabrakło. I o ile całe wnętrze nagraliśmy w 10 minut, to fotkę robiliśmy pół godziny. Did you heard something? No, I'm thinking about which color I put. Brother, don't think about the color. Let's make the photo and get the fuck out of here. It's important, the color, man. It's important also not to get caught. I'm just joking. Od ostatniego nagrania robiliśmy foteczki. Jestem ciekaw, jak długo to trwało, k***a mać. Jeżeli nas teraz słabią, to jesteśmy w piździe. A jeżeli nie, to mam zajebistą fotę. You wanna see it? Later. We need to go out, brother. Ja już bym spierdalał dawno, a on musi wszystko poukładać. Odkręcić, schować. Let's go.
anything. I'm scared of you, like you don't give a fuck, you could just stay there for a whole night. It's not, I don't know, I mean, it was chill, right? Dobrze, że nie robiliśmy tej fotki 10 minut dłużej. A czemu? Oglądajcie sami. Właśnie była pana sytuacja. Poszedłem wylać mocz z butelki tam, gdzie jedliśmy, bo już mieliśmy opuszczać to miejsce. I nagle samochód przejechał. Zatrzymał się idealnie pod nami. Wyłączył silniki, ziomale wyszły i nie wiem, co teraz robić. Patrol odjechał, aczkolwiek ja słyszałem, że często oni robią tak, że na przykład jeden zostaje albo kilku zostaje, samochód odjeżdża i po prostu czekają i słuchają. A ja wiem, jak my wejdziemy w tunele, to będzie się bardzo nieść. Przejdziemy do energii tunelami. Można powiedzieć, że najtrudniejsze już za nami, ale w ogóle stres nie zszedł, wręcz im jesteś bliżej, tym już bardzo chcesz bezpiecznie zagrać. Taki materiał, takie foty zrobiliśmy. Rakieta też jest zajebista, trzeba ją zobaczyć. Prototyp niestety, ale jest za to bliżej bazy. Should we move? Yeah, we can move. Let's go. Let's go. But in the tunnels, we need to be really silent, yes? Yeah. Because everything is echoing. Yeah, and sometimes the holes and everything, so. Yes, and also there is no wind. In the nights, there is no wind. Yeah. So I think tomorrow is good that we'll leave at 4 or something like this. Maybe the wind will start. But now it's like yesterday, 0 wind. Let's take the stuff. Everything is taken. I guess so. Just one picture before leaving. It's okay. No, there are no fucking pictures, you know. I później będziemy z buta jeszcze szli. Widzicie, co to jest? Z energy drink. Kojarzycie ten budynek tutaj? Stamtąd wyszliśmy. We don't access directly inside I mean, last time I did it, we accessed to we were close to Energia, but not inside. And did you see there were other tunnels up? Yes. I'm wondering if they go directly in. We could check. But we should be careful not to go to the working base. Oh yeah, of course. Ten Francuz zobaczył jakieś 2 tunele, których wcześniej nie widział. David. I powiedział, że no, wiesz co, poczekaj chwilę, idę zobaczyć, czy nie prowadzą bezpośrednio. On jest nięty na szyję, naprawdę, powiem wam, że gościa kocham. No, a ja tak gdzieś cię lubię. Here's the building. Do tego budynku się udajemy. Energia. Energia is a rocket. Yes, but it's unfortunately the prototype, yes. It's a prototype. Let's be careful and we go. If you want, we can't go straight. No. This guy wants me to go to the active base. No, just joking, but it's not far away. O ile ten budynek jest rzadziej uczęszczany przez strażników, cały budynek jest bardzo wysoki. Wszystkie części się trzęsą i nie do końca słychać, jak ktoś wchodzi. Ale po kilku godzinach siedzenia człowiek już może rozróżnić, czy jest to zrobione wiatrem, czy może jest ten dźwięk troszeczkę bardziej podejrzany.
idziemy spać, to już musimy bardzo uważać ze światłem. Budka strażnicza jest blisko, ale widok jaki zobaczycie, ja już widziałem i wiem co tam będzie, ale wy jutro rano gwarantuję wam, że zrobicie kupę na rzadko. Dawid robi sobie jedzenie. Wow, that's so fucking cool. Patrzcie, David sobie robi żarcie. Coś dobrego na ciepło. Very nice, very nice. Proszę Państwa, przed chwilą widzieliśmy patrol. Ujeb to miejsce. Czubek rakiety. W tym budynku już jest mniej ochrony, ale cały czas jest. I tutaj jest minus taki, że cały czas słychać głosy. Także możemy szybko stracić koncentrację i zapomnieć się. A jednak cały czas coś się otwiera. Jeżeli wejdzie strażnik tutaj, to jesteśmy w piście. Proszę Państwa, ostatnie 24 godziny, mniej, 18 godzin. 18 godzin do końca misji. Do końca. Nie no, misja się skończy później, ale 18 godzin do opuszczenia tego. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że dźwięk może być podejrzany? Dokładnie coś takiego poczułem. Coś mi się nie podobało. Z racji tego, że było to raz na minutę, raz na 30 sekund, uznałem, że może jest to nic strasznego, ale postanowiłem, że będę bardziej czujny. Po 5 minutach okazało się, że patrol też wszedł do tego budynku. I heard them. Long time ago. 5 minutes ago. 5 minutes. Yes. I didn't. 2 minutes ago. I thought that someone was coming. I just heard at night 15. Just 15 seconds ago. You don't want to film them. I don't want to film them, I want to hide. Maybe it's the same guys that yesterday. Ja pierdolę, ja tutaj nasłuchuję się, żeby nie przychodzili, a ziomal je po prostu. To jest niesamowite. What's this noise? You think they are coming up? Maybe we could use the noise of the drone to back everything. What? We could use the noise of the drone to back everything now. We can do it, but very silent. Trochę się cykałem, że oni mogą użyć drona na przykład do szukania albo do sprawdzania, czy coś się nie zmieniło, jeżeli nie chce im się tam wchodzić. Aczkolwiek najprawdopodobniej była to po prostu jakaś grupa, która chciała to sfilmować sobie. Podglądamy teraz z lornetki, co się dzieje w tym budynku MZK, czyli tam, gdzie są te dwa. Są dwa jeepy. Bardzo możliwe, że jest jeszcze więcej za budynkiem. Chyba robią oblężenie. Możliwe, że Belgowie tam weszli i będą łapać Belgów. Zobaczymy. Ja jestem, no kurde, uśmiechnięty, w ten sposób wam powiem. They are waiting there for a long, long time, yes? The patrol is... Looks like the usual thing, or maybe they are looking for someone, I don't know. If it is, you know, because we are so close to the end, I really don't want to get there. They are really focused on this one. But I would be scared that, for example, Belgians. You think that Belgians won't say that there is someone else? They Yeah, won't. I was asking myself. I hope not. Yes. Now I feel like we are on the mission, and we are like looking, checking for the guards. But today they are, I think, patrolling hard. The car is still there. They don't drive fast. They're not turning. Yes. Fuck. I was scared. Idziemy na górę, proszę Państwa.
Czubek musi być spiczasty. Tak Elon Musk mówił swoim pracownikom w SpaceXie. Wow. Coś usłyszeliśmy znowu. Open this it. Yeah, we can put it again, I think. Right. Maybe not. No, it's better. Let's try a different side. Not good. It's driving away from MZK. Yeah. Hope the Belgians are okay. Maybe someone already did it. It's good. It was like this. So. Yeah. Perfect. We safe. You could, there were, I guess, a lot of patrols and stuff like this. Yes? Yeah, there was even the how do you call it? Like the director of Roscosmos. And this is this place that it sticks out from the building, yes? Yeah. This looks awesome. Najprawdopodobniej weszliśmy w jedną z tych dwóch dziur. I tam, gdybyśmy szli dalej, byśmy doszli do aktywnej bazy. Widzicie, co tam jest? Może obielnik. Sobie chilluje bombę. Samochód jest. Ciekawe, czy tych belków łapią. Oby nie. Nie podoba mi się, że tak dużo ochrony jest. Idziemy zrobić fajną foteczkę, którą zobaczycie na Instagramach, także nie wiem, czy jeszcze dzisiaj dzień publiku, nie wiem, czy w ogóle, bo jeszcze nie wiem, czy nie zostanę złapany. Ale jak widzicie ten filmik, to na pewno ta foteczka też będzie. (17:09). Zrobiliśmy wszystko tak naprawdę i czekamy do godziny 3. Pakujemy się i o 4 będziemy wychodzili. Nasłuchałem się historii teraz o tym, jak jakaś laska, youtuberka z Albanii została złapana. Youtuberka z Rosji została złapana w Albanii, która robiła urbexy i opowiedziała się przeciwko wojnie. Siedzi w więzieniu 6 miesięcy. Nie chcę do pierdla. Słońce powoli zaczyna zachodzić. Piękne są tutaj zachody. Trzecia 00. Bez gadania, nikt nie gada. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Ostatnia prosta. Jesteśmy pod rakietą. Jesteśmy pod rakietą, proszę Państwa. Wow. Kiedy wychodziliśmy z budynku, nagle Dawid stanął w miejscu i powiedział: stop. Do you smell that? Czy to czujesz? Ja mówię sobie: co? I nagle rzeczywiście po 10 sekundach doszedł do mnie zapach szluga. Umiejętność wyczucia szluga
w takim miejscu, w takiej sytuacji, przyznam szczerze, zaimponował mi tym i bardzo możliwe, że uratował nam dupę. Jednakże nie mieliśmy pojęcia, czy to przypadkiem nie są ludzie, którzy to eksplorują. Może to są goście, których spotkaliśmy pierwszego dnia, może to są Belgowie, a może to jest ochrona. Nie widzieliśmy, dlatego postanowiliśmy nie ryzykować, po prostu wyjść z budynku. Why I'm holding this door? Because they are inside. They are inside, yes. Okay, let's go out. We can lock it, maybe. Let's go out, let's go out. You sure? Yeah. I don't know. You need to. You're the boss. Aby emocje cały czas utrzymywały się na odpowiednim poziomie, zgubiliśmy się, co jeszcze bardziej utrudniło nam wyjście w tej stresowej sytuacji. Aczkolwiek po kilku minutach już udało nam się wyjść na zewnątrz. Cały czas słyszeliśmy jakieś samochody jeżdżące wokół, ale pod osłoną nocy wszystko jest prostsze. Cały czas samochody jeżdżą. Natknęliśmy się na jakichś eksploratorów. Najprawdopodobniej to ci Belgowie. Nasz ziomal idzie robić foty na zewnątrz tego budynku. Dla mnie to jest pojęcie. Ja tego nie popieram. Uważam, że powinniśmy spierdalać stąd. Samochody jeżdżą dookoła, ale to jest jakiś fanatyk, naprawdę, w sensie nie znam drugiej osoby. Robi każde zdjęcie pół godziny na dodatek. Będziemy tu siedzieli pół godziny przed p***onym budynkiem. Ale dobra, jak go złapią, to go złapią. Ja mam to w ogóle ile tu jest spadających gwiazd, to jest niesamowite. Tak dużo to ja nigdy nie widziałem, jedna za drugą lecą. Raz, dwa, trzy. Ogólnie czekamy teraz, aż księżyc wyjdzie, żeby można było zrobić lepsze zdjęcie. Aczkolwiek, aż chmury się przesuną, aczkolwiek no, jest coraz jaśniej, nie? Nie chcę iść, kur... Jak tutaj cały czas słychać samochody jeżdżące naokoło. Francisco, hast du so Launchpad? Launchpad, yes, yeah, okay. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy za drugim ogrodzeniem. Już się czuję bezpiecznie, aczkolwiek trzeba jeszcze zrobić trochę. What do you see? Nothing, but there's something behind us. Odeszliśmy już trochę od bazy, aczkolwiek cały czas jak nas ktoś tutaj chyci, a tutaj jeżdżą samochody. Jesteśmy na otwartym, nie ma gdzie dalać. Jest teraz tak naprawdę rzucamy sobie kością, nie? Jest jasno. Możliwe, że lepiej by było trochę wcześniej wyjść, albo mniej czasu poświęcać na niektóre czynności, ale już nic nie zrobimy, nie? Dobrze, proszę Państwa, już jesteśmy po godzince marszu. Cały czas widać te budynki tam. Nas też pewnie widać. Sprawdzamy, którą stronę, lewo czy prawo, ale fajnie się tak przejść. Bardzo dużo było siedzenia na dupie, ale teraz w końcu ruszyliśmy. W końcu trochę ruchu. Bardzo dobrze się czuję. Aczkolwiek chciałbym stąd zdupcać jak najdalej. Udało się. Prawie koniec, ale jeszcze chwila. Jeszcze dojedźmy do końca. Hello. Good. Good.
Cała misja zakończona sukcesem. Postanowiłem, że zrobię sobie jeszcze tatuaż uwieczniający całą tą sytuację, ponieważ no, może nie jest to coś, co jest chwalebne, aczkolwiek było to moje ogromne marzenie, aby móc zobaczyć te statki na własne oczy i zrobić tą akcję. Taki jest koniec tego odcinka. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli ze mną przez całą serię 80 dni dookoła świata. Każdą osobę, która oglądała, komentowała, angażowała się w to wszystko. Jestem za to bardzo wdzięczny. Z tej okazji również mój pierwszy, powiedzmy, drop koszulki Look Mom, No Hands. Piękny tył z datami różnymi podczas całego tripa. Z racji tego, że wiem, jak bardzo lubicie pocztówki, udało nam się, proszę Państwa, stworzyć takie pocztóweczki właśnie z tego zdjęcia pięknego ze statku kosmicznego. Z tyłem oczywiście będzie podpisany, będzie tutaj bardziej pocztówkowo, aczkolwiek tutaj jest nieważne. Zamówienie będzie można robić przez około 10 dni, aczkolwiek każda osoba, która zrobi to dzisiaj, jeszcze będzie miała okazję, aby powiedzmy poprosić o jakiś napis, może jakąś dedykację dla kogoś i tak dalej. Wiem, że lubicie pocztówki, ja też w sumie lubię je wysyłać, także zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie wspierać takie projekty i kolejne i po prostu sobie taką pamiątkę z tego całego wyjazdu kupić. Ja się niezmiernie cieszę, że mam swoją koszuleczkę i będę się w niej bujał. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi podczas tej całej serii. Przede wszystkim Kamilowi, który montował te wszystkie odcinki od samego początku. Przez te 80 dni podróży dostawał materiały. Tak naprawdę nie zawaliliśmy żadnego odcinka. Odcinki, wiadomo, zdarzyło się raz czy dwa, że się spóźniliśmy trochę czasu. Zazwyczaj to wynikało niestety z jakichś tam problemów z YouTube'em, aczkolwiek Kamil, wielkie, szczere gratulacje dla Ciebie. Jestem Ci mega wdzięczny. Cieszę się, że możemy razem współpracować za całą tą serię. Wiem, że bez Ciebie by to nie doszło do skutku i też brawa dla Kamila w komentarzach, bo to dzięki niemu mogliśmy oglądać te materiały w tak fajny i zabawny sposób, jak on to montował. Ja też przyznam szczerze, nie mam prostego charakteru, za co też Kamilku Cię bardzo przepraszam, ale jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że udało nam się zrobić taki projekt. Wierzę, że będzie nam się dobrze pracowało i zrobimy jeszcze wiele, wiele więcej. Również chciałbym podziękować całemu składowi naszemu montażowemu, bo to nie tylko jedna osoba to wszystko montowała. Kubie, Michałowi, Maćkowi, Copperfieldowi od miniaturek. Wy też się tutaj przyłożyliście, Wam też bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim tym, którzy też tam pomagali naokoło. Jestem Wam bardzo wdzięczny. Wojci za asystę i chciałbym również po raz ostatni podziękować Wam wszystkim, którzy tutaj dotrwali do końca. Dziękuję, że to oglądaliście. Zapraszam do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Cała seria się kończy. Ostatnia nagrywka do tego projektu. Dziękuję.